Siema, siema, tutaj Karol, prowadzę stronę na Facebooku Żuk Party Bass i nagrywam filmik. Jest dzisiaj strasznie zimno, ponieważ mamy wciąż luty, więc właściwie jest zima, ale korzystam z chwili wolnego czasu i z ładnej pogody, żeby opowiedzieć Wam kilka słów. Teraz tak kilka kwestii podstawowych. Po pierwsze, czemu nagrywam w takiej scenerii? Ano dlatego, że raz, że jest ładnie, dwa, Żuk Party Bass, więc generalnie to się kręci wokół tego samochodu, który w tej chwili nie rusza się z miejsca, siedzi sobie tam cichutko w garażu, bo jest w trakcie remontu, więc jeszcze się tego Żuka, mam nadzieję, naoglądacie. Postępy są zawsze, są co weekend, są bardzo powoli, ponieważ roboty jest tyle. Jest oczywiście 1000 niespodzianek, jak przy każdym starym aucie. Pomysł na Żuka pojawił się podczas którejś z weekendowych posiadówek z kumplem. Pozdrawiam, Krystian. Ogólnie od lat siedzę w komunistycznych autach, z tym, że zwykle były to trabanty i tego typu wschodnio-niemieckie twory. No i dla beki, po którymś tam wspólnie zrobionym aucie pojawiło się hasło Żuk, a czemu by nie? A może zrobimy na jakimś fajnym zawieszeniu, czyli nisko, twardo, jakaś gleba, jakiś airride, ale gdzieś tam pomysł na tego Żuka zawsze był, jakoś tam z tyłu głowy. W międzyczasie wszystkie Żuki zniknęły z dróg, skończyły się Żuki po 1000 zł. Te, które przetrwały, no bo one gniją w strasznym tempie, zaczęły jakoś tam iść w cenę. No i któregoś razu, przeglądając przypadkiem internet, trafiłem na Żuka ex-złombolowca, czyli takiego, który startował w rajdzie charytatywnym Złombol. Powiedzmy, że auto rodzinne, więc udało mi się namówić drugą połowę. Rozbiłem skarbonę, no i po prostu powiedziałem, że muszę go mieć. Żuk był w Polsce, jakoś się udało wszystko dogadać przez telefon. Dzięki innemu przyjacielowi, pozdrawiam Tytus tym razem, z jego pomocą tego Żuka udało się ściągnąć na miejsce, schować na kilka miesięcy, potem przygotować. No i dokładnie rok temu zobaczyłem na oczy swojego Żuka, którego kupiłem 3 miesiące wcześniej, czyli de facto pod choinkę 2017. Cześć, to znowu ja. Minęło kilka dni od pierwszego filmiku, gdzie chciałem opowiedzieć co nieco o tym Żuku. Nie jest łatwo znaleźć czas i inspirację na takie pogaduszki, ale jestem, pogoda troszkę gorsza, nie pada, więc możemy coś powiedzieć. Na czym stanęło? A tak, Żuk został kupiony na Gwiazdkę 2017, ja go zobaczyłem troszkę później, było trochę roboty, mimo wszystko podróże po Europie dały mu się w kość, mimo że był fajnie wyposażony w różne ekstrasy. To mechanicznie, no jak to Żuk, no one były skopane już w fabryce tak naprawdę, więc było dużo roboty z elektryką, wszystkie śrubki były luźne, wycieki, płyny, tego typu rzeczy. Ponieważ Żuk ma zrobioną instalację gazową, to oczywiście paliwo nie działało, zawsze są jakieś rzeczy do zrobienia. Ogarnęliśmy to, żadna przyjemność robić to było przy minus 13 na dworze, bo oczywiście Żuk jest wysoki, w związku z tym, że ma też bagażnik dachowy i tą całą zasłonkę na boku, no nie da się, więc robiliśmy to pod chmurką. Daliśmy radę i tak w lutym z zeszłego roku Żuk był wstępnie gotowy na podróż do Wielkiej Brytanii, ale musiał jeszcze swoje niestety w garażu kolejne 2 miesiące odstać, albo stety, bo jeszcze tam Tytus troszkę przy nim porobił podstawowych rzeczy. No i pod koniec kwietnia zeszłego roku, czyli 18, zrobiliśmy wyprawę do Polski. Ja poleciałem do Polski, kumpel z Northampton pojechał trabantem świeżo złożonym w dwusuwie na zlot trabantów do Poznania, spotkać znajomych, pogadać. No i tam też dojechał Żuk i plan był taki, żeby się pobawić, porobić filmy, no i wrócić nim na kołach tutaj do Szkocji, te 2500 kilometrów. Z tej perspektywy dzisiejszej mogę powiedzieć, że plan się udał, w 100% okazał się sukcesem. Żuk dojechał oczywiście z przygodami, jakimiś tam mniejszymi na szczęście tutaj, no i pogoda dopisała. Wszystkie te filmiki możecie i zdjęcia śledzić na YouTubie, na kanale UK Żuk, który prowadzi Andy. Dzięki za kamerę przy okazji.
i są po prostu świetnie zdokumentowane, poskładane, zmontowane z dobrym dowcipem, z polskimi napisami, także no, przygoda była naprawdę przygodą życia jak do tej pory i warto to zobaczyć, można się pośmiać, także polecam UK Żuk. Przy okazji Andy składa też na dole w Anglii swojego Żuka, wpakował mu turbo diesla do starego strażaka przegnitego na wylot, no i całe szczęście ogarnia temat bardzo dobrze, więc remont ma się ku końcowi. Czemu Żuk? Nie wiem czemu, po prostu mi się spodobał ponieważ lubię stare graty, no i popatrzcie na tą mordę, no jak jej nie lubić. Dla zabawy po prostu, no jeżeli miałbym to użytkować na co dzień, nie wiem, wozić tym paczki czy jakieś towary, no to umówmy się, kara, jakich mało, ale dla zabawy jak najbardziej, tym bardziej, że auto jest proste, jest fajnie zbudowane na ramię, na tym całym archaicznym zawieszeniu i tak dalej. To na pewno nie jest szczyt techniki, ale części do tego są dostępne w Polsce, są śmiesznie tanie, można się pobawić, no i poniekąd pochwalić się ludziom, pokazać, że jest coś fajnego na tym świecie, oprócz Volkswagenów, busów T1 i T2. W swoim czasie to robiło robotę. Tak naprawdę wiecie, no, auto z 98 roku, z laskami popychaczy, z drewnianą podłogą z tyłu, z całym tym archaicznym zawieszeniem, no to po prostu pomyłka, ale umówmy się, jeżeli by je skończyli produkować 20 lat wcześniej, zanim się skończyła komuna, no to auta były praktycznie dobre, konkurowały z innymi autami i trudno im coś zarzucić. Czy ty myślisz, że kupisz sobie Żuka i będziesz nim już panował jako klasykiem? No to odpowiadam nie. Wiadomo, klasykiem dla danego pokolenia jest to, co jest po prostu starsze od nich albo czego nie pamiętają i się jarają. Także kiedyś Lanos będzie klasykiem, a może już jest. W czym rzecz? Nie uważam, że to jest klasyk, bo pamiętam te auta gdzieś tam się poniewierające po drogach, gnijące gdzieś tam na bazarkach, jeszcze gdzieś na pewno są schowane. Natomiast jak dla mnie jest fajny, ja wiem, że to jest byle jakie, już w fabryce to było byle jakie, szczególnie, że to jeden z ostatnich egzemplarzy, to już robili tak po prostu, tak, żeby je wypchnąć. To jest wolne, dużo pali i tak dalej, ale wiecie, to jest jakieś i po prostu trzeba innym ludziom pokazać, że można i że tym czymś my możemy zrobić wszystko i możemy gdzieś pojechać sobie daleko, nawet gdzie inne plastikowe współczesne auta nie dojadą. Bo czemu by nie? Bo chcemy być inni i się wyróżnić. Dlaczego auto dostawcze? Nie wiem, jakiś taki sentyment mi się pojawił do aut dostawczych i użytkowych w ostatnich latach, ponieważ wszystkie one tak naprawdę od początku były zaprojektowane do roboty, nikt się z nimi nie cackał, więc te, które przetrwały, no to im się należy jakaś troska i szacunek. Jest to inny rodzaj komfortu, inny rodzaj przestrzeni i takie inne podróżowanie w takim klimacie busowo-kamperowym i tak dalej, w jakimś tam hałasie, wiadomo, drzwi się zamykają jak od stodoły, no ale trzeba to lubić, no, także myślę, że jest to coś interesującego, dlatego to pokazuję, głównie leżę pod nim, albo spawam, albo cokolwiek robię, także no to jest jakieś poświęcenie czasu, a mam nadzieję, że kogoś zainteresuje. Jeżeli to zainteresuje, nie wiem, 3 osoby, a jedna sobie pomyśli, a może sobie takiego Żuka kupię, albo może sobie kupię jakieś inne stare auto i sobie pojadę nim gdzieś tam kawał drogi, bo przygoda, super, jestem za, popieram.